Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku mała naprawa takiego otoż UPS-a. Wymieniałem sobie baterię i po prostu już profilaktycznie dałem sobie tutaj taśmę. Czułem, że troszeczkę jest za blisko ten dodatni terminal do tutaj tej blachy, bo blacha jak zawsze jest też minusem, masą, no i jednak przebiło. Później będzie zdjęcie, jak to tam jest przebite i wypaliły się te dwa bezpieczniki, te dwie 30. Więc czeka nas wymiana tych tutaj. Oddalimy sobie teraz. Wymiana tych dwóch bezpieczników za takie przewody, co kiedyś stosowałem, jak miałem jeszcze kwasiaki. Jak była sekcja 24V, to między każdymi akumulatorami były bezpieczniki. Kilka razy mi to uratowało 4 litery, bo po prostu wybiło, jak miało się dwa akumulatory. To jak jeden dostał zwarcia, no to drugi pchał pełny prąd w tego drugiego i wybiły, więc to się przydawało. Mam kilka standardów tego i teraz to się wykorzysta, że po prostu jak tu jest gniazdo na bezpieczniki, tu mamy takie bezpieczniki, później też wrzucę zdjęcia. To są oryginalne z samochodów. Ja osobiście lubię wyciągać z japońskich samochodów. To po prostu tak na jedno gniazdo takie coś zrobimy sobie i to sobie wlutujemy w zamiast tych bezpieczników, że to sobie będzie tutaj jakaś na zewnątrz, tak, że będzie do tego dostęp i w razie W można szybko wymienić bezpiecznik za inny. No ten UPS już jest po przejściach, czyli już mam tutaj zewnętrzne zasilanie zrobione, że poza tym akumulatorem można mieć więcej. Mam zrobione przejściówkę na żabki i taki adapterek, że tutaj mam żeńskie i z żeńskiego na męskie w razie W. I mogę na przykład w razie draki podpiąć się tym UPS-em pod samochód, bo mam tutaj te żabki na 4 kwadrat zrobione, więc tak to mniej więcej wygląda. Troszeczkę wokół, jak zawsze, opowieści, ale teraz lecimy z tematem. Teraz nie wiem, czy mi się uda to całkowicie wykręcić, bo tu są właśnie te przewody, są złapane, ale to wyjdzie zaraz w praktyce. To jest tak zbudowane, że trzeba za każdym razem te blaszki ściągać. No ale jak trzeba, to trzeba. Jedynie jest później troszeczkę ból 4 liter, żeby no właśnie tutaj widać, że są krótsze, dłuższe. Są takie słupki pod spodem, które zaraz będziemy widzieć. Te słupki później trzeba zaś pilnować, żeby trafiły tam, gdzie trzeba. Urządzenie długo czeka na kolejkę. Długo czekało na kolejkę, żeby się nim zająć. Więc tutaj nie będzie raczej problemu, że jest coś naładowane. Ale tak jak mówiłem, chyba będę musiał jednak sobie uciąć tą opaskę, żeby można było tą płytą tak bardziej swobodnie operować. To sobie odłożymy. To tak samo. Może kiedyś to wkleję na coś. Dobra, co tutaj mamy? Duża opaska, więc idzie ją jeszcze odratować. Pod języczek wsadzić śrubokręt i wyciągnąć. I tym oto sposobem mamy prawie uwolnione kable. Tego to sobie zostawiłem na kiedyś, jak będę miał czas. Mam aktualnie
pomysł, zapotrzebowanie na tego UPS-a, a mianowicie sezon grzewczy mamy i trzeba zaś UPS-a sobie wsadzić do piwnicy, żeby piec działał. No, jeszcze nie ma takich mrozów, żeby musiało to 24/7 pracować, ale już trzeba się szykować. Tym bardziej, że jest jak jest. No i co? Tutaj to widzę, że kiedyś robiłem solder maską, więc spróbujemy się przez to przebić. Nie wiem, czy to sobie nie wyciągnę, a raczej sobie wyciągnę, żeby było troszeczkę lepiej. I coś będę musiał z tym wymyśleć. Zresztą to mamy wyciągnięte. Sobie teraz zobaczymy na powód tego całego przedsięwzięcia. Tutaj jest to naprawdę do bani wymyślone. No, ale tak to mniej więcej się wyciąga. Tutaj założyłem sobie te zabezpieczenia, żeby nie zrobić więcej szkód niż już jest narobione. Tak to niefortunnie się wyciąga. Bo to urządzenie jest dawno wycofane z obiegu i to było przewidziane tylko na jedno użycie. I teraz tak, nie wiem, czy to będzie widać i czy będę miał tutaj coś takiego plastikowego. Zaraz poszukam i lecimy dalej. Może nie idealna linijka, ale każdy ma taką w domu. I co, przykładamy sobie tutaj na równo do tych terminali i widzimy, że jest różnica. Nie jest to jakoś mega dużo, no ale wystarczyło, żeby narobić problemów. Więc nie wiem, czy tutaj przy okazji to nie wezmę i jakoś wytnę, zetnę. Najlepiej by było to obrócić w drugą stronę, tylko niestety konstrukcja jest taka, że to jest w tą stronę przewidziane. Mam jeszcze taką, to się nazywa taśma klejąca w płynie, to może tym to potraktuję, bo jednak tutaj nawet chyba widać, jak to przebiło. A wiedziałem, że coś takiego się może odwalić, tam nie będzie widać, jak to zaiskrzyło, no ale 2 razy 30 amperów bezpiecznik zdołało zbić. Więc to sobie zabezpieczymy. To jest właśnie te stare, ale jeszcze jare akumulatory. Coś kiedyś z nimi jeszcze porobię. To będę musiał później wsadzić. Ale najpierw się zajmijmy tym. Więc muszę się dorwać tutaj do tych 4 punktów, co są od bezpieczników. Więc potrzebuję kombinerki, żeby sobie złapać za bezpiecznik, choć w sumie jakbym go rozwalił, to będzie łatwiej. Kombinerki, spróbujemy lutownicę i wyciągniemy to. Ruszamy moją ulubioną lutownicą, która już dawno ma najlepsze lata za sobą i ma złamany grot. Tak, zaraz będzie zaś płacz, że robię złamanym grotem, tylko że już któryś tam rok robię z tym złamanym grotem i dalej daję radę, nie dać po dymku. Teraz nie wiem, czy mi się tutaj uda przez tą solder maskę przejść. Chyba nie, będę musiał sobie zdrapać troszkę. Póki nie ma kontaktu metal-metal, to tak później ciężko jest startować. Tylko sobie tutaj troszkę to zdrapiemy. Dlatego nawaliłem tutaj grubo, z tego co pamiętam. To są sumie kluczowe miejsca. Później będzie trzeba tak samo to uzupełnić. A tutaj widzę, aha, użyłem izolacji z takiego przewodu. Chyba gdzieś mi ta stopka jedna uciekła. No ale dobra. W sumie jak tak patrzę, to by było lepiej tu śrubokręt wsadzić. Ale nie chcę płytki uszkodzić, więc mam taką pincetę, którą używam już latami. To bym sobie poprawił jedynie. Zaraz będą fajerwerki.
bardziej do szpica bym chciał. No, coś takiego. Miałem bardziej szeroko, bo coś innego robiłem. Więc mam transformatorówkę, którą umiem przerobić na kolbę. Jeszcze lepiej grzeje, bo mniejszy punkt styku jest. Ciekawe, czemu nikt nie wymyślił takiej lutownicy, że się dopycha tylko grot. Okay. Ciekawie pachnie. Muszę sobie odsysacz załatwić jakiś. Czy odsysacz, pochłaniacz oparów. Odsysacz też, bo tutaj te pady są bardzo duże. Mi to wszystko odciąga temperaturę. Więc chyba sobie jednak załatwię tutaj coś, żeby żeby troszkę tej cyny odciągnąć. Żebym nie musiał aż taką dużą masę grzać. Chyba się degraduje już ta cyna, bo o nie, już troszkę ruszyło. Tylko nie wiem, czy mi się to uda tak zagrzać. Więc będzie troszeczkę bitwa. Nikt raczej też to nie przewidział, że ktoś będzie wymieniał te bezpieczniki. No jakby ktoś to przewidział, to widziałem w takim innym UPS-ie było, że po prostu tam były podstawki takie zrobione. I po prostu mogło się wyciągnąć, wsadzić bezpiecznik nowy. Było po sprawie, a nie kopać się z tym. Dobra. Szukam odsysaczy. Dobra, mamy odsysacz. Lecimy z tematem. Mam nadzieję, że pójdzie ściągnąć troszkę tej cyny. Coś mi się wydaje, że będzie później też problematyczne wlutować te nowe przewody. Ale może nie będzie aż tak źle. No, trzeba to tutaj rozgrzać. Coś tam pociągło. Jak widać, wyżygało. Okay. Będzie troszkę chyba raźniej. Tutaj tak samo. Czuć, że ta cyna już tak jakoś nie za bardzo. Taka twardawa. I się nie zachowuje jak cyna, tylko już jest zdegradowana. Ale co się uda wciągnąć, to się uda. Muszę troszkę chyba topnika dodać. Topnika albo kalafonii. Tutaj chyba nie mam, więc biorę się za szukanie. Standardowo połamana kalafonia, czyli musimy sobie tutaj to później jakoś kiedyś odzyskać jakoś. Teraz to troszeczkę chyba będzie lepiej działać. Zbrojone. Fajnie dymek pociągło. Fajne. Spróbujmy z tego troszkę cynę ściągnąć. Będzie też na pewno nam łatwiej. No to muszę sobie zbroić. Lecimy powoli. Będzie mniejsza masa. Będzie łatwiej wyciągnąć. Musimy po prostu walczyć z bezwładem termicznym tego całego padu i wszystkiego, co tutaj jest wlutowane. A im mniej tego mamy, tym łatwiej. I urodziło takie fajne kawałki cyny. Czasem sobie to zostawiam, jak gdzieś tam trzeba coś podratować. Mianowicie, jak trzeba gdzieś bardzo dużo cyny nawalić, to później takie, nazwijmy, cyna z odzysku jest jak najlepsza. Jak jeszcze to wszystko się robiło bezgotówkowo, nazwijmy tak, to tylko korzystałem z cyny z odzysku. Najlepsze były stare płyty z Unitry. Tam było tyle cyny nawalone, że można było śmiało z tego lecieć.
Dobra, sobie poprawimy. No, pomysł z pochłaniaczem nie jest taki zły. No, tak. I pomysł ze śrubokrętem też nie jest chyba jednak taki zły. Albo sobie tutaj zamiast śrubokrętu wsadzimy nożyk. Tak. Więc strategia powinna wyglądać następująco. Najpierw sobie wyciągniemy, ile idzie cyny. Później podważamy bezpiecznik, żeby można było tam grzać. No i podważamy i uciekamy z tym. Zastanawiam się jednak nie połamać tego bezpiecznika na kawałki i mieć dwie części do wyciągnięcia osobno niż jedną dużą. I tak to zrobimy. Jednak dobry pierwszy pomysł jest lepszy. Rozwalimy ten bezpiecznik sobie na dwie części. Jeden jak i drugi. Później od razu będzie widać, jak on w środku się rozpadł. W sumie on chyba jest przeźroczysty z jednej strony. Przynajmniej był. Ale teraz już mnie to nie interesuje. Jak się to rozpadnie wszystko. Teraz możemy grzać sobie po jednej nóżce i wyciągać bez większego problemu. Tu mamy taki otworek. Jednak nie. Weźmiemy sobie to. Sobie złapię i będę grzał sobie po jednej nóżce. Grzać jeden punkt jest dużo łatwiej niż grzanie dwóch punktów na raz. Tym bardziej, że tutaj mam coś 70 watów. To naprawdę nie grzeszy mocą. I mamy wyciągnięte jedną. Widać, jaka jest różnica w czasie. Nie muszę grzać dwóch części, tylko sobie grzeję jedną część. Stare sposoby jak... No stare. Doświadczenie po prostu. Nie miałem żadnej lepszej lutownicy. Koledzy mieli po 500 watów lutownicę. Ja sobie musiałem dawać radę 500. No tak, kiedyś jak... No tego też musi zejść. Kiedyś na wakacjach nie było co robić. Co prawda komputer był, ale ile idzie siedzieć i waniać w tą samą grę, to się brało stare płyty z telewizorów, z radia albo z czegoś i się rozlutowywało. Później się próbowało coś poskładać. No ale teraz czy ktoś takie coś robi? Nie wiem. Temu będzie troszeczkę gorzej, ale myślę, że jak sobie złapię od tej strony, w sumie najpierw sobie dokończymy tutaj zniszczenie, tylko nie chcemy uszkodzić ścieżki na płytce, ani żadnych innych komponentów. Tylko sobie to zdemontujemy. Tak samo sobie to zdemontujemy. No chodź. Tu musimy sobie te szkiełko usunąć. I powinno być dobrze. Jeszcze nie. Teraz. Pyk. I sobie będziemy grzać. Widać, jak się rozsypała kalafonia. No, chodź. Zaczniemy sobie jednak od tego. Z więcej cyny.
ruszać się rusza, ale nie chce wyskoczyć. Chyba będzie trzeba troszkę cyny dorzucić, bo nie jestem w stanie tego całego zagrzać. Czasem trzeba działać w drugą stronę, czasem trzeba dodać cyny, żeby się pozbyć cyny. Sobie troszeczkę tutaj dodamy. No, wyskoczyła. Teraz trzeba to wyczyścić z resztek. Będziemy musieli tutaj wcisnąć te przewody, które chcę wsadzić. No, widzę, że będzie to problematyczne z racji, że tam jest mały ten otwór, a tamte przewodziki mam na 4 kwadrat. Więc będzie zabawka. Ale nie takie rzeczy się robiło. Powinno to jakoś pójść w miarę. Tylko że już ta cyna tutaj jest tak zdegradowana, że się nie chce za bardzo grzać. Ale zaraz temu damy radę.